Widzicie teraz, że to nie jest dla grubych ludzi środowisko pracy idealne, bo trzeba się naprawdę natrudzić, żeby sobie nie wybić zębów, schodząc 3 pokłady w dół. A to złośliwy jeszcze, tylko stabilizuje cały czas złą stronę. Ach, pięknie. Błyskawica to jest kawał historii polskiej marynarki wojennej. Pamiętajmy, polską marynarkę wojenną decyzją marszałka Polski, naczelnika państwa utworzono w 1918 roku, 28 listopad. Błyskawica, podniesienie bandery 37 rok, czyli jak Polska była pełnoletność uzyskała, tak? Dowód osobisty można powiedzieć, że otrzymała, miała tam 18 lat, wtedy na Błyskawicy podniesiono, 19, tak, na Błyskawicy podniesiono po raz pierwszy banderę. Więc tak można powiedzieć, że razem z tą historią Polski, historia Błyskawicy się przeplata cały czas. A dla marynarki wojennej jest ważna. Dlaczego? Bo od początku na Błyskawicy jest podnoszona bandera wojenna polskiej marynarki wojennej. Przez cały okres jej służby tu nie było nigdy kustosza. Tu jest zawsze dowódca i jest załoga w marynarskich mundurach, żołnierze czy tam marynarze polskiej marynarki wojennej. Tu nie było nigdy obsady, że tak brzydko się wyrażę, cywilnej. Tak? To my odpowiadamy za bezpieczeństwo postoju Błyskawicy, to my odpowiadamy za jej sprawność techniczną, to my odpowiadamy za bezpieczeństwo osób przez pokład przechodzących. To my jako załoga prezentujemy to, co jest kwintesencją marynarki wojennej. Jej tradycje, jej zwyczaje, jej ubiór, historię. To wszystko można tu na Błyskawicy dotknąć. I pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Na dzień dzisiejszy większość jednostek wojskowych to jest płot, wartownik, ogrodzony, otoczony. Żeby tam się dostać do środka, trzeba mieć znajomości, albo przepustkę. Nie wiem, kontakty, pisać prośby, wnioski, zestawienia robić. A Błyskawica jest takim namacalnym, żywym dowodem, gdzie można wejść, jak Państwo tu możecie zobaczyć, patrząc na to, co się na molo dzieje, na trapie, na pokładzie. Można wejść, można fizycznie dotknąć. Nawet, o proszę bardzo, ta łata tutaj to jest zaspawana przestrzelina po jednym z bombardowań. Tak samo tutaj, co widzimy. To są historyczne artefakty, można powiedzieć. Tutaj w czasie II wojny światowej, po jednym z bomb wybuchłych i tak dalej, dziury, to zostało zaspawane. My dotykamy tutaj żywej historii. I to nie jest żadna replika. 70 lat temu po tych pokładach chodziły buty, stopy osób, których już dawno nie ma, którzy już odeszli. A my o nich pamiętamy. A tutaj jest namacalny dowód tego, że polska marynarka wojenna istnieje, ma swoje tradycje i o nich nie zapomina. I to chlubne w dodatku. Oczywiście, my nie mamy się czego wstydzić. Bo walka z hitleryzmem jest chlubna. Oczywiście. Przez całe lata tu są tysiące marynarskich pokoleń wychowanych na tym pokładzie, bo po II wojnie światowej, gdy Błyskawica wróciła do służby, to również funkcje takie pełniła akorentu jakby szkolnego, gdzie praktyki podchorążowie oficerskiej szkoły czy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej odbywali. Tak? To wszystko tu na pokładzie się takim działo. Wizyty kurtuazyjne, wizyty obcych delegacji, to wszystko się tutaj działo. Na dzień dzisiejszy może nie chodzimy. Trudno, taki ten los, ale ja się jestem dumny i cieszę się z tego, że Błyskawica stoi cały czas na wodzie. Gdy spojrzymy tu za burtę, zobaczymy basen portowy. Tak? My nie jesteśmy gdzieś tam na jakimś slipie betonowym postumencie wystawieni jako pomnik, tylko cały czas jako okręt stoimy na wodzie. Pływający. Może Dokładnie. nie z własnym napędem, może nie z własnym napędem. Może byśmy do ruchu potrzebowali jeszcze jakieś holowniki. I tak jest to robione, gdy czasem zachodzi potrzeba pójść na stocznię czy gdzieś na inne miejsce, bo nieraz tak się zdarza, że jak się coś tu remontuje, to trzeba Błyskawicę gdzieś przeciągnąć. No, tak jak w zeszłym roku. Dla każdego jednego członka załogi tutaj umiejętność pracy z cumami, zachowanie warunków bezpieczeństwa przy tych pracach, tak? Umiejętność udzielania pomocy, jak ktoś nie daj Boże, by za burtę wypadł. To my mamy na co dzień. Umiejętność walki z wodą i pożarem na takiej skorupie, gdzie to jest zagrożenie. Mówił kolega, że uratował jednego, który tam nietrzeźwy wypadł za burtę i Teleekspres przyjechał i chciał z nim wywiad robić. Co, bo w tym roku tylko takie zdarzenie miało miejsce, jak tutaj bączki sobie, które gdzieś tam jakimś samochodem gówniarze kręcili, jak grzmotnęli w drzewo i się zapalił im samochód i polecieli go chłopaki gasić. Tak, też takie sytuacje są. To jest najbardziej reprezentacyjne miejsce Gdyni, więc... Co by nie powiedzieć. Przykład
Przykład Ukrainy pokazuje, że jednak każde jedno państwo, które ma dostęp do morza, do jakichś otwartych akwenów morskich, tak, powinno posiadać jakieś siły, które umożliwią im korzystanie z tego. I ochronią wybrzeże. Wystarczyło parę min rzucić na Morzu Czarnym w pobliżu portów ukraińskich i został zablokowany cały ruch. Eksport tego ich zboża, tych wszystkich produktów, które chcieli wysyłać. Proszę zobaczyć, jakie to problemy tworzy. A spójrzmy teraz na nasze wybrzeże. Mamy zespół portów Gdańsk-Gdynia, blisko czego? Obwodu kaliningradzkiego, prawda? Zatoka Gdańska. Co to jest za problem wywalić parę min, kurczę, na Zatoce Gdańskiej? Coś się z nas ruszy stąd? Nikt. Wszyscy będą się obawiać zagrożenia. Drugi mamy gdzie? Szczecin-Świnoujście. No to jest na zachodzie kraju. To jest, kurczę, tam setki kilometrów od wschodniej granicy, czyli jakbyś nawet coś tam przyszło, trzeba zorganizować cały transport, kurczę, pociągów, tego wszystkiego, cokolwiek innego, żeby to gdzieś przewieźć tam, gdzie będzie potrzeba te produkty dostarczyć. A my 500, ile? 24 km? 460 bodajże kilometrów wybrzeża tutaj mamy, czyli liczymy od, nie mówię całej wschodniej granicy, tylko od tutaj powiedzmy Gdańska. Mamy całe środkowe wybrzeże. Oczywiście ktoś zaraz powie, no ale przecież Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, co to są za porty? Rybackie? Jakie tam jednostka transportowa wyjdzie? A proszę mi powiedzieć, jakie jest skomunikowanie Kołobrzegu na przykład z resztą kraju? Jaka tam linia kolejowa poważna prowadzi? Taka, żeby turystów dowieść. Kurwa, albo czołgi na poligon, tak? I to wszystko, kurczę, po jednym jakimś tam zapyziałym, kurde, zadrzewionym. Taka jest brutalna prawda. Gdzie się znajdujemy teraz? Znajdujemy się w salonie Kaprów. Salon Kaprów to jest jedno z pomieszczeń, które powstało na błyskawicy z połączenia kilku innych. Tutaj za naszymi tymi akurat drzwiami kiedyś pierwotnie była mesa oficerska, tutaj były pomieszczenia załogi. Szeroko rozumiane. W ramach przygotowania błyskawicy do funkcji okrętu, muzeum okrętu, w cudzysłowie na razie powiedzmy reprezentacyjnego marynarki wojennej, z kilku pomieszczeń zbudowano salon Kaprów. Do czego jest wykorzystywany? Salon Kaprów to jest takie miejsce, gdzie niefortunnie akurat mamy postawione tutaj klimatyzatory, bo ostatnio mieliśmy przegląd tego typu urządzeń, nie sprzątnęli jeszcze, ale awanse na wyższe stopnie oficerskie, mówimy tutaj komandorów, te poważnych szefów funkcji, pożegnania poważnych oficerów i zasłużonych ludzi odchodzących na emerytury bądź do rezerwy, wodowania książek, wizyty delegacji zagranicznych, spotkania oficjalne. Czyli taka izba pamięci i tradycji, jak Coś w jednostce tym wojskowej. stylu z ceremoniałem morskim, z ceremoniałem marynarki wojennej, tak to nazwijmy. Czyli tutaj mamy w To jest- tablocie banderę marynarki wojennej. To jest tak? takie nowe nowum, które w bieżącym roku, nie ukrywam, z mojego pomysłu się tutaj narodziło. Tu akurat faktycznie. Gablota została wykonana w tym roku. W tej gablocie tu pod szkłem znajduje się oryginalna bandera wojenna z czasów II wojny światowej. Nie jest to niestety bandera błyskawicy. Jest to bandera jednego z naszych okrętów bądź zasobów. To dostałem od muzeum. Zależy mi na tym, że błyskawica jako jedyny w historii polskiej marynarki wojennej okręt jest kawalerem Orderu Virtuti Militari złotym, 4. klasy, czyli Złotym Krzyż Virtuti Militari za męstwo, za dokonania w czasie II wojny światowej. To nie jest za to, że była, tylko za zasługi, które położyła w walce z Niemcami, Czyli pan jest z przeciwnikiem. w kapitule orderu, gdyby komuś Błyskawica jest. jako reprezentant, jako dowódca, gdyby komuś można trzeba by było tak nadać, potraktować. Chyba, ale to kawalerowie orderu powinni być, czyli ci, co fizycznie order dostali, a czy reprezentanci jednostek, czy bo dowódca jednostki. minęło tyle lat od wojny, że ci Ja wiem, kapituły nie ma. indywidualni... Jest tylko przewodniczący, czyli prezydent RP. Tak, więc kto może tworzyć kapitułę? No tylko jednostki wojskowe. Kawalerowie Tak. Ale jest jako ciekawostka, bo ja się nad tym zacząłem ostatnio zastanawiać, bo ktoś mi takie pytanie rzucił, ale chyba wydaje mi się, że Błyskawica jest chyba jedyną jednostką wojskową, która w prostej linii ten Krzyż Virtuti Militari ma. A tu jest A to bezpośrednio. fizycznie, bezpośrednio Błyskawica została wyróżniona Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Ta Błyskawica, na której teraz się znajdujemy. Ona nie dziedziczy tradycji, nie wiem, Groma, Konrada czy marynarki wojennej, tylko ona fizycznie jest tym kawalerem Krzyża Virtuti Militari. I to nie jest 5. klasy Nie, to jest krzyż, 4. czyli tej najniższej, tylko to jest... Piętro wyżej, o tak nazwijmy. Tak, tak, bo pierwszy to jest za wygraną wojnę. A to jest, Krzyż Wielki. tam jest określone... Dla wodza tylko. To jest tam określone dla kogo. To jest Tak, bo żołnierz może dostać za męstwo tylko 5. klasę, a 4. to już... jednostka. I to właśnie tak chyba jest potraktowane w tym wypadku, że Błyskawica była jako okręt, jako ten zespół ludzi i sprzętu tego wszystkiego, co tworzyło. I jest symbol
Virtuti Dlatego na Militari. kominie możemy zobaczyć I Złoty to Krzyż później Virtuti Militari. to później wam pokażę. Jest tam umieszczone to jak najbardziej. A mi natomiast zależy, właśnie chciałem tutaj w tej gablocie, w tym salonie kaprów, żeby wyeksponować właśnie taką banderę z czasów II wojny światowej i włącznie z tym Złotym Krzyżem Virtuti Militari tutaj odpowiednio upiąć, przygotować. I z muzeum tutaj już takie prace toczymy, gdyż ten nasz Złoty Krzyż znajduje się u nich, ale żeby tutaj wrócił do tego miejsca, gdzie powinien być, bo ten salon kaprów do tego właśnie między innymi służy. A dlaczego kaprów? Bo kaprzy... Kim byli kaprzy czy kaprowie? Sam się zastanawiałem. Język polski. Wiem, że była flota kaperska chyba za czasów Władysława IV Tak, do Zygmunt zwalczania, Stary, kaprowie, do zwalczania Szwedów. Kaprzy to nie tylko polskie zwyczaje, tak? Bo pamiętamy tak, każdy jeden właściciel statku, kapitan, handlujący gdzieś tam, nie wiem, pływający po morzach i oceanach, gdy był powoływany do służby królewskiej, otrzymywał tak zwany list kaperski, czyli listy uwierzytelniające, że on to, co robi na morzu, to robi w imieniu króla, którego reprezentuje. To może wchodził legalnie w służbę napadać na państwową. Szwedów Tak. albo Tak, na zyskami Rosjan. dzielił się z władcą, który go tam powoływał. Więc mając taki list kaperski, on wchodził w służbę króla, czyli był w służbie państwowej. Tak? I stąd się bierze ci u kaprowie. Brytyjczyków byli słynni korsarze, też w imieniu Elżbiety I Oni też mieli atakowali właśnie listy kaperskie. Hiszpanów. Tak to trzeba powiedzieć. Od siebie dodam, że było kiedyś takie dobre piwo o nazwie Kaper. I chyba dalej można dostać, mi się wydaje jeszcze. Właśnie. O tej bakiście to jeszcze tylko tyle dodam, że ona bez powodu nie ma tych dwóch półek poniżej, tak? Bo zawsze codziennie jak w marynarce wojennej o 8 rano podnosimy banderę, o zachodzie słońca ją opuszczamy i po spuszczeniu bandery, bandera jest w odpowiedni sposób składana i wtedy tutaj służba przychodzi, zostawia na noc na tych półkach, żeby miały swoje należne miejsce. To nie jest... A sztandar nie jest- jednostki, Nie mamy sztandaru jednostki wojskowej, bo my jesteśmy okrętem, więc jeżeli już, to mamy banderę wojenną. No tak, ale ona powinna być przechowywana w kancelarii tajnej. Sztandar. Sztandar. Ale to jest co innego. dobra. To całkowicie odmienne Czyli w rzeczy. są, marynarce tak? jest inaczej. W marynarce wojennej okręty to jest bandera wojenna bądź bandera pomocniczej jednostki Ona jest po pływającej. prostu na maszcie, na rufie. W tej chwili jest powieszona na rufie, tak? Ale o zachodzie słońca służba tam w odpowiedni paradny sposób wyjdzie, kurczę, tam odgwizdam, zachód słońca będzie, czyli czas upłynął. Oficer dyżurny gwizdkiem oddaje baczność na lewą burtę, banderę wojenną spuść, załoga opuszcza, składa kostkę, wracają tutaj, wysuwają półkę, kładą banderę i tak do rana tutaj czeka, aż będzie podniesienie bandery. Ona nie ma prawa się gdzieś tam szlajać, kurczę, na jakiś tam... No tak, bo utrata sztandaru oznacza zlikwidowanie jednostki wojskowej. Myślę, że tutaj aż tak drastycznie bym nie podchodził, bo nawet w sztormie potrafi czasem banderę zerwać, tak? Bo to jednak są takie warunki, że nieraz jak silny wiatr, to że ona się tam zestrzępi i znika stopniowo, bo się nici, kurczę, tego, to nie znaczy, że nie tracimy, natomiast zawsze trzeba pilnować, żeby zdążyć w odpowiednim czasie, kurczę, to wymienić, uwzględnić, jaki jest jej stan, bo nie można robić siary, że kurczę, takie frędzle tam będą nam majtać. No. No dokładnie, bo to symbolizuje jednak To jest państwo. oznaka przynależności państwowej. Jakie państwo? Taka bandera, tak? Czy odwrotnie? Jaka Ale w bandera, takie statkach państwo? handlowych jest tak, że bardzo często mają banderę takich śmiesznych krajów jak Liberia. Ale, czy ale Cypr, dlaczego? Bo tańsze są pewnie Bo opłaty. tam są opłaty, kurcze, wszelkiego rodzaju. Jeżeli nasz, kurczę, tutaj, nie wiem, tam Instytut Morski, czy co to by tutaj nie było, jakieś czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej, czy jak tam się ono teraz nazywa, jeżeli my mamy jakoś sztucznie wywindowane różnego rodzaju stawki, taryfy, podatki, opłaty, to co się dziwić, że armator szuka tam, gdzie jest taniej? Tak. Utrzymanie statku to jest kurde potężne pieniądze. Duże zarobki, ale i potężne pieniądze, żeby to utrzymać, żeby to spełniało określone warunki techniczne dopuszczalne do eksploatacji. To jest takie... Oryginalnie tutaj w czasie wojny był szpital. Salonik kaperski teraz. Tak sobie to nazwaliśmy, ale oryginalnie to pierwotnie był szpital. Kurczę, wejście było w ogóle za tymi szafami. To zostało później przebudowane. Tworzymy coś w stylu takiej jakby nie tyle świetlicy, co sali wykładowej, bo czasem jak zajęcia szkolenie? są, tak, trzeba przeprowadzić coś temu podobne, to wtedy jak to tu się skupiamy. Część takich różnego rodzaju pamiątek, eksponatów z lat historii służby błyskawicy jest tych delegacji, które na pokładzie bywały, co zwiedzały, przebywały, widziały, dotykały i tak dalej. To jest takie pamiątkowe rzeczy z historii jej służby gdzieś. I pomniejszone oczywiście, ale to są te oryginalne plany, między innymi na podstawie których błyskawice budowano, tak? Które mamy tu zachowane. No i różnego rodzaju węzły marynarskie. O, to jest taki, kurczę, tam jak kiedyś lata temu było coś taki zwyczaj, że właśnie zawsze prezentowali. I miejmy świadomość, że do służby w Wojsku Polskim, nie tylko w marynarce wojennej, często były powoływane osoby, które no tak Bogiem naprawdę nieraz je za bardzo dobrze czytać nie umiały, tak? I teraz jak nauczyć tych ludzi, jak się wiąże pewne sploty, to jest nieraz w marynarskim życiu potrzebne.
Tak, ten słynny węzeł ratowniczy to każdy z pamięci powinien odtwarzać, że jak do wody wpadnie, linkę złapie, to od razu jak się opleść i jak zapleść, żeby ręki nie stracić, a jednocześnie zabezpieczyć się, żeby go można było wyciągnąć. Więc to jest prosty W sposób. marynarce i w pokazany. alpinizmie węzły są bardzo potrzebne. Tak, gordyjskie i nie tylko. Znajomość ich właściwie. A na tym poziomie tutaj wtedy od początku jak błyskawica jest też ten taki pokład, kabina w tej chwili zastępcy dowódcy, kabina dowódcy, taki podręczna, nie wiem jak to nazwijmy, no nazwijmy taki kuchenka. Czyli tam, gdzie sobie można kawę zrobić Dokładnie. I tu mamy jeszcze taki salonik VIP. dla gości. Tak. Jak przyjeżdża jakiś admirał zagraniczny, Jak przyjeżdża ktoś naprawdę z takich bardzo ważnych osób, to wtedy no, udostępniany czasem jest właśnie na spotkanie dowódca flotyli, czyli dowódca ministrowie, marynarki. prezydenci też wpadają czasami. Dokładnie, to wtedy tutaj się mają możliwość spotkania. Czyli tak podobnie jak w tamtym, jest tutaj większość tych eksponatów, jest tych krestów, tych pamiątek otrzymanych od różnego rodzaju jednostek wojskowych, instytucji, osób też. Tak? I to wszystko w tym tutaj mamy jak gdyby skumulowane. A takie, Tu widzę wspomnieniowy ORP tak, Wodnik. nie ukrywam, że z Wodnikiem byłem związany emocjonalnie i to bardzo długo. Przez 12 lat byłem jego dowódcą, ale oprócz tego na początku swojej To kariery... ile pan poprzepłynął mil morskich? Ile razy ziemię naokoło? O Jezus, z 6? To jest 240 000 kilometrów. Wyszło. Jak tak liczyłem sobie na odejściu, to no ciut więcej chyba, bo mi tam wychodziło coś koło 140 000 mil morskich. To jest To 7 razy więcej niż bohaterowie Juliusza Werna. Natomiast no, nie ukrywam, że z Wodnikiem sporo lat spędziłem tam, bo zaraz po akademii tam trafiłem jako dowódca działu, byłem tam artylerzystą, byłem łącznościowcem, na Bliźniaku byłem ZDO, no a później jeszcze jako wachtowy trochę na nich pływałem. No, a kwintesencja marynarskości, morskości i marynarki wojennej. Tak, oficer powinien i żołnierz w marynarce służyć. A Na morzu. Co tu na morzu? Ale my też jesteśmy na morzu. Ciekawostka, to tak potraktujemy. Te dwa świeczniki, które tutaj widzimy, to jest oryginalne srebrne świeczniki otrzymane od matki chrzestnej, pani Cecylii hrabiny Raczyńskiej, Siostry czy żony prezydenta? późniejszego żony prezydenta. Wtedy, gdy Żony. została matką chrzestną, pan Raczyński był ambasadorem Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii. W 1937 roku, kiedy był chrzest okrętu i jego żona, pani Cecylia, została matką chrzestną właśnie Błyskawicy. Bo została matką chrzestną i to był dar otrzymany od niej. I jeszcze jedną rzecz przekazała wtedy też dla Błyskawicy, a mianowicie przekazała sylwetkę Błyskawicy, też ze srebra. Model taki fajny wykonany, który niestety, ale jak mówią, Instytut Sikorskiego nie chce oddać. Z Londynu. Jak najbardziej, kurczę, nie mają zaufania czy coś takiego, no ale generalnie nie chcą nam tego oddać, no i cóż począć, kurczę, ale to jest taki jeden z tych kilku artefaktów takich, którzy były nierozerwalnie z Błyskawicą związane. Oryginalnie tutaj też pierwotnie, żebyśmy mieli świadomość, tędy, to jest akurat zabudowany, ale tutaj była zejściówka, która prowadziła do dziobowej górnej armaty, tak, z pomieszczeń marynarskich. To jedna z takich ciekawostek, gdy budowano Błyskawicę, to również Polacy sobie zażyczyli, że te pomieszczenia mieszkalne załogi mieściły się na dziobie i na rufie pod armatami. Żeby mieli krótszą drogę, Skrócało na zdecydowanie służbę. czas, ale to właśnie jest przykład tutaj Groma, że jak Grom dostał tą bombę w śródokręcie, okręt się złożył na pół i skutecznie zablokował wszystkie wyjścia z tym marynarzem, dlatego tak wielu ich zginęło w tych pomieszczeniach. Nie mieli możliwości wydostania się z wnętrza okrętu. Oni przez te małe bulaje to pożegnali się z kolegami niektórymi, tak, co w wodzie byli i utonęli. Natomiast jako doświadczenie z tego wynikające, my możemy na Błyskawicy, jak molem się pójdzie, są takie między bulajami takie duże metalowe koła. To jest wyjście ewakuacyjne. To admiralicja brytyjska Czyli dorobiła po tej tragedii na większości okrętów tego typu rzeczy. To była jedna tragedia, bo drugą było pożar francuskiego niszczyciela w brytyjskiej stoczni, gdzie też nie mogli wyjść, bo ich płomienie odcięły, zginęli w środku, bo nie mogli wyjść przez bulaje na zewnątrz. I jako doświadczenie, jako takie wynikające z tego typu tragedii, zostały wykonane takie wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń mieszkalnych. Z mola, jak się stanie na dziobie, na rufie, można to bardzo dobrze zobaczyć, takie duże, większe koła. Na końcu zwrócimy na to uwagę. Tak, bo w pewnych okolicznościach tragicznych ta stalowy kadłub staje się śmiertelną pułapką. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, potem pokażemy zbliżenie, na krzyż 4. klasy Virtuti Militari, Złoty. o którym mówiliśmy wcześniej, i o tym, co wspominał dowódca, Wyjście na te ewakuacyjne. wyjścia ewakuacyjne. To są te tutaj. Tak. Między bulajami poszczególnymi
po to, żeby uratować załogę w razie Zakleszczenia się w albo pomieszczeniu. pożaru. Gdyby nie mieli innej możliwości wyjścia z pomieszczenia przy tragedii okrętu, to była ostatnia szansa, żeby wydostać się na zewnątrz i próbować uratować życie. Jak widzimy, to jak w każde drzwi, to jest w pancernej ramie czy w metalowej ramie, one schowane, jeżeli nastąpi jakieś naprężenie, skutecznie można zablokować. A jak jeszcze widzimy tutaj w większości przypadków, w tych tutaj nie ma, ale teraz to współcześnie najczęściej w takich włazach okrętowych jest kratka, którą tak szczerze powiedziawszy jednym kopnięciem można wywalić i wtedy można przez te drzwi wychodzić jeszcze na zewnątrz, próbując uciekać. Tak? Bo to były grodzie wodoszczelne kiedyś. Raczej na tym poziomie to nie, bo gdyby to miała być gródź, to nie byłyby takie drzwi, to byłby zdecydowanie inny, ciężki kaliber. Myślałem, że teraz zostały Grodzie wymienione. wodoszczelne, nie. Grodzie wodoszczelne raczej były montowane poniżej linii wodnej, tak gdzieś do wysokości pokładu. Nie robiło się raczej grodzi wodoszczelnych już w górę, chyba że robiło się schrony przeciwpyłowe, przeciwatomowe. No tak, coś bo my takiego, teraz tak. wyszliśmy po... My jesteśmy już parę metrów ponad linią wody. Nie wiem, czy mówię, nie po trapie żeśmy weszli, po drabinie. Po trapie, normalnie, po schodach. zejściówce, kurczę, tak? Nazwijmy w ten sposób, tak? Chodźmy dalej. Tak jak mówiłem, gdy błyskawica trafiła do służby w Royal Navy, znaczy u boku Royal Navy we wrześniu 1939 roku, ujawniła się jedna taka cecha bardzo nieprzyjemna dla załogi. Mianowicie Ocean Atlantycki jest pod względem charakteru zdecydowanie różny od Morza Bałtyckiego. I okazało się, że konstrukcja błyskawicy, te masy na niej rozmieszczone spowodowały, że ona na fali atlantyckiej zachowywała się bardzo kapryśnie. Potrafiła się skutecznie tak położyć na burcie i tak się wszyscy zastanawiali, czy ona się podniesie, czy się nie podniesie. I tak, no dobra, jeszcze tym razem iść w drugą stronę. I tak potrafiła po 10 stopni dosłownie Jak przechyły. ten szwedzki okręt Waza, co się tak Ale on po przechylił, prostu się że- przewrócił, że go zatonął. Natomiast skutkiem jak gdyby ubocznym takiej takiego zachowania było to, że dokonano pewnych korekt w wyglądzie błyskawicy. Gdybyśmy zobaczyli przedwojenne zdjęcie błyskawicy, tam na maszcie było takie jakby bocianie gniazdo z reflektorem, to zostało zdemontowane. Chodziło o to, żeby masa i środek ciężkości był jak najniżej. Był taki kołpak na kominie, został zdemontowany. I była jeszcze jedna rzecz między innymi, którą zdemontowali. To jest chyba na chwilę obecną jedyny okręt w polskiej marynarce wojennej, w którym dowódca ma wannę. I tą wannę też zdemontowano, bo taka żeliwna, klasyczna wanna, która mieściła się notabene tutaj, na tym pokładzie, ważyła 0,5 tony. Ale była wysoko nad powierzchnią wody, więc też ją zdemontowano, co dla Brytyjczyków było szokiem, bo jak dowódca może zrezygnować ze swojej wanny? Tu może nie być armaty, ale dowódca ma mieć... Tak, no. Pomieszczenia marynarskie umieszczone pod armatami też trochę ich szokowały, no bo po co marynarzowi ma tam mieć, kurczę, że ma mieć dobrze, a nam zależało na tym, żeby jednak obsługa w miarę szybko trafiała na stanowiska. To, że zbudowano tutaj między innymi dla potrzeb załogi te łaźnie parowe dostępne bez przerwy, też było dla nich dobrym zaskoczeniem, bo oni uważali, że raz w tygodniu jak się marynarz wykąpie, to wystarczy. No oficer inaczej, bo to wiadomo, to jest kasta. Tak. Czyli łaźnia parowa, czyli normalny prysznic z Tak. gorącą wodą, Tak, dokładnie o to dostępny chodziło. codziennie dla załogi. Tak, dokładnie o to chodziło. Załoga miała tutaj dostęp, możliwość wykąpania się właściwie codziennie, można powiedzieć, bo ilość pary, jaką okręt produkował, była wystarczająca do tego typu celów. Zresztą, mówię, jeżeli ktoś się interesuje, miejmy świadomość, że błyskawica przed II wojną światową pobiła rekord prędkości dla tej klasy okrętów, Ile tak, węzłów osiągając tam osiągnął? 42 węzły. To jest 80 na godzinę. O, 78 z groszem, coś takiego. Ale tu już nawet nie chodzi o te prędkości. Na pewno był to rekord, ale też należy zaznaczyć, że on był osiągnięty w takich troszkę szczególnych wymaganiach, bo ona nie miała wtedy całego zapasu paliwa, wody, amunicji na pokładzie. To wszystko, jak gdyby dodatkowe masy położone obciążają okręt, głębiej go zanurzają, spada automatycznie jego prędkość. Więc były takie Optymalne warunki. do połowy obciążona maksymalnymi obciążeniami, jakie mogła posiadać, ale dzięki temu tą prędkość jeszcze w warunkach pogodowych, które wtedy panowały, była w stanie osiągnąć, kurczę, i pobić takowy rekord. No, Ale też to ile? jesteśmy z tego dumni. 2500 ton wyporności, tak? To jest pełna, czyli przy założeniu, że mamy 200, tam powiedzmy To nie 10, jest żaglówka jednak. ale to jest przy założeniu, że mamy 210 osób załogi, prowiant dla nich, tak? Maksymalny zapas paliwa, wody, smarów, amunicji, olej, tak? Jeżeli odliczymy od tego na przykład amunicję, której też 100 ton wchodziło, no bo to jednak te pociski 40 kg, a tam rzędu tam kilkuset sztuk takowych, no to do samej artylerii głównej. Odliczymy torpedy w tych wyrzutniach, jedna torpeda też tam tonę, 1,5 tony waży, w zależności od mocy, kurczę, i tego, co się ładuje. Jeżeli tego typu rzeczy pozdejmujemy, to automatycznie troszkę się wynurzamy,
Mniejszy opór kadłuba? 3 metry ponad zanurzenia, tak? Tak. I jakbyśmy wszystko niepotrzebne wyjęli, to by się co, Myślę, o że by połowę spadło zmniejszyło? gdzieś tak, nie, o połowę, nie, to aż do tego stopnia to nie, ale nawet wystarczy nieraz, jeżeli na 120 metrach weźmiemy sobie taki pas, dajmy na to 30 centymetrów, to o ile nam powierzchnia tarcia w stosunku do wody się zmieni? No, Tak? kilkaset To jest metrów. 30 metrów na jednej burcie, 60, kurczę, no to 60 metrów taką płachtę położyć, pociągnąć, to już jest opór spory, prawda? Będziemy szli tam. Czyli okręt był napędzany olejem napędowym, czy mazutem? Mazut, czyli ciężki olej, bo to jest, no to też jest olej, to jest też płynna substancja podgrzewana do 70 stopni i w takiej temperaturze wstrzykiwana, jak gdyby ten, można powiedzieć, I gaźnikiem do zasięg kotłów. pozwalał na przepłynięcie... Tam jak podają z tą ekonomiczną prędkością rzędu tych 15 węzłów, to tam 2000 mil morskich. 2000 mil morskich to znaczy, że Ale żeby przepłynąć, czy żeby wrócić jeszcze? tak, to jest ten promień takiego działania, że wyjdę do maksymalnego punktu i wrócę. Czyli jakbyśmy wyszli z punktu A, żeby do końca, no to do tych 4000 3600-700 tak, kilometrów. przyjmijmy, tak? No, czyli rzędu do 7000 kilometrów mogła w Czyli- jednym odcinku Czyli jakby może do wypłynąć. Ameryki dopłynąć Może. i wrócić. Ale pamiętajmy, że w tych wszystkich konwojach, jak te jednostki chodziły nieraz i tak dalej, to tam zawsze były zbiornikowce i uzupełniano paliwo w czasie przejścia, tak? Bo działalność bojowa w takich konwojach, ten konwój z jaką prędkością szedł? Nam się wydaje, że to tam polecieli No jak nie, no szaleńcy. musieli przecież eskortować wolne transportowce. Transportowce, wolne konwoje to było 6 węzłów, tak? Szybsze to tam powyżej 10, gdzie już wtedy uboty jak gdyby miały większy problem, bo jednak dogonić takiej utrzymać prędkość to jest problem. Ale klasycznie taki konwój 6-8 węzłów szedł. No i ten niszczyciel, co z tego, że miał 20 węzłów, jak on cały czas musiał wokół niego tam krążyć, więc chodził na przykład na jednej kotłowni minimalnymi mocami, ale zawsze w gotowości podgrzaniu, że jak okręt podwodny, no to naprzód do ataku to Jak trzeba trzeba mieć będzie się speedem. rzucić na jakieś wilcze stado. Wykryty cel, trzeba go chociaż zmusić, żeby pod wodę zszedł, bo wtedy ma ograniczone możliwości. Ja zastanawiam się, jak ciężko musiało być, gdy na przykład temperatura na pokładzie wynosi -1. -1. Yy, Temperatura w kotłowniach osiągała temperatury rzędu 40 stopni Celsjusza, a na zewnątrz -20, na przykład na północ jak się szło. Mamy 60 stopni różnicy. Jeżeli ktoś z kotłowni, tam gdzie Cię obsługa, ci maszyniści, wszyscy tam co dzieli i tak dalej, miał stamtąd wyjść, tam była śluza w ogóle na wejściu zrobiona, tak? Czy wychodził z kotłowni, zamykał właz, dopiero otwierał ten zewnętrzny, bo też chodziło o warunki pracy i urządzenia nie wszystkie lubią, że jak im tak gorąco i raptem coś zimnego dmuchnie, to też potrafią, kurczę, reagować. chodziło mi o wodę, negatywnie. która oblewa pokład, bo jak jest zasolona, to pewnie może być zimniejsza od zera. Na przykład do -1. -2 stopnie, ale Czyli -20 na dworze. Oficerowie, na przykład, którzy pełnią wachtę na ubierali pokładzie, w wielbłądzie te futra. no właśnie, jak się chronili? Czy mieli takie, właśnie jak na filmach się pokazuje, pójdziemy takie tam, gdyby- specjalne kaptury, nieprzemakalne Mówią tak, kurtki? były te, kurcze, ochronne ubrania sztormiaki, tak? Mhm. Też chyba tam już kauczuk był wykorzystywany zresztą, bo znam coś, ale generalnie były to z wielbłądziej sierści, tak? Po której spływa woda, nie przesiąkając. Mam wrażenie, że zdecydowanie inna była technologia produkcji materiałów tych, które były wykorzystywane wtedy, bo tu na zdjęciach można zobaczyć, jak tam się będzie po ekspozycji, wystawie, można zobaczyć zdjęcia załogi właśnie, jak oni w tych arktycznych konwojach wyubierani w te kaptury, w jakieś tam odzienie, w tego twarz widać, kurczę, ręce, no ale trzeba funkcjonować. Czy prawdą było to, że kiedy okręt oblewała woda morska, a temperatura wynosiła -20, to trzeba było kuć lód, bo okręt Trzeba. gwałtownie zwiększał swoją masę? Tak. I Bo to kilkaset ton mogło ważyć. moje w sumie. doświadczenia nawet są takie, że to od 2019 roku, nie wróć, teraz mamy 20, w zeszłym roku, 21 rok, w lutym wychodziłem ze studentami taki jeszcze na WRP Wodnik, taki zimowy rejs po Bałtyku i w takie sztormowe warunki weszliśmy, to na takiej powierzchni pi razy oko nie skłamał 4 metry na 8, około 30 metrów kwadratowych, to tak oceniałem, że tam było około 12 ton lodu. A do dziobu jeszcze mieliśmy sporo. To tam żeśmy 2 razy na dobę wychodzili, skuwali lód, wyrzucali, bo to było czuć. Okręt jak szedł właśnie w takich sztormowych warunkach, jak tam już tam tego lodu naprawdę sporo się pojawiało, Coraz to głębiej było zanurzał czuć, że dziób. się on kładł i naprawdę tak coraz bardziej statecznie się zachowywał. Nie? Większą Trzeba bezwładnością. Tak, no te masy, to się tak wydaje, ale to są potworne masy, a ten lód, żeby jeszcze było śmieszniej, to my długo nie mogliśmy go wykuć z niektórych zakamarków. To nie jest tak wcale łatwo, kurczę, on nie chce rozmarzać. I on jest tak twardy jak cement, dosłownie. Tak? A nie możesz jednocześnie za bardzo narzędziami Żeby nie zniszczyć napierdalać, bo pokładu. farbę, kurczę, wszystko to poniszczysz, albo nie daj Boże skrzynkę z urządzeniem, które jest zalodzone gdzieś tam pod spodem, a jest plastikowe. Także widzicie, że marynarka nie tylko wojenna, ale w ogóle służba na morzu to nie jest przysłowiowy ciężkiej piątek roboty. z Pankracy. Kawał ciężkiej Gdzie roboty. teraz pójdziemy? Idziemy teraz w górę do sterówki.
Na początek sterówka, a później wyjdziemy jeszcze na GSD. No na razie przerwa. To jest kabina nawigacyjna, czyli w czasie działalności pobytu okrętu na morzu. Na tym pleksie teraz jest w tej chwili schowany pod spodem, bo tam był kiedyś stół taki kreślarski, czy mechaniczny, tam. Ale generalnie na tym była rozłożona mapa i oficer nawigacyjny prowadził nawigację, czyli określał pozycję okrętu, wszelkie parametry niezbędne do bezpiecznego pływania. My w tej chwili to odtwarzamy, ale tu, gdy spojrzymy w tą czarną dziurę, jeszcze nie jest zamontowane, ale tam wróci sporo. Tam była taka soczewka u góry zamontowana, że oficer wachtowy, który był piętro wyżej, jak podchodził do tego luty, spojrzał, całą tą mapę miał przed oczami. Aha, na On się nie zbliżeniu. musiał zastanawiać, gdzie jest, tylko on dosłownie jakby, kurczę, zoom. Jakby przez lornetkę patrzył, widział wszystko, co tutaj się dzieje i wiedział, co jakie komendy dalej podawać, żeby Te manewrować. stopery wielokrotnie w filmach pokazywali, jak mierzyli czas od wystrzelenia torpedy do trafienia w cel. No na czym polegała sztuka trafienia torpedą prostoidącą? Jeżeli mieliśmy na przykład, tu sobie pozwolę paluchem brzydko może pokreślić, nie? Jeżeli mieliśmy, nie mam nic tu drobnego, my jako jednostkę mieliśmy cel, my się poruszamy tak, cel idzie tak, wyliczało się punkt spotkania torpedy z tym celem, tak? I teraz, kurczę, jeżeli znaliśmy, że dajmy na to od nas do punktu spotkania jest tam, dajmy na to 5 km, torpeda idzie z prędkością 40 km na godzinę, to na pokonanie 5 km potrzebuje, strzelamy tam 12 minut, czy coś, 10 minut niech będzie, tak? To wtedy strzelało się i w tym czasie ten też dojdzie do tego punktu. I strzelało się, żeby ta torpeda spotkała się z tym celem i mierzyło się czas, że po tym czasie powinien nastąpić wybuch, jeżeli dobrze obliczyliśmy wszystko. Czyli teraz widzicie, że żeby studiować w Akademii Marynarki Wojennej albo w szkole morskiej, trzeba niestety, ale dużo uczyć się matematyki. Matematyka jest, ale może to nie jest tam na rachunku prawdopodobieństwa, znaczy też, może to nie jest ta matematyka tych górnych lotów takich, ale te podstawy szybkiego liczenia są niezbędne. Znaczy w każdej nawigacji Tak. musiał być łebski gościu, żeby choćby orientować się przy gwiazdach w Nawet dawnych czasach. kwestie czasu są bardzo ważne przy określaniu pozycji z wykorzystaniem właśnie słońca, gwiazd, tak? To tam te nieraz sekundy pomyłkowe wciśnięcia stopera powodowały, że błędy na mapie powstawały rzędu kilkuset metrów do paru kilometrów, tak? No i to już w tym momencie ma znaczenie, gdzie jesteśmy. Bo nie zawsze GPS był dostępny. To jest prawda. To jest prawda.